Dynamic Linking może znacząco ułatwić i uprzyjemnić Twoją pracę podczas montażu, ale przy odrobinie nieuwagi może drastycznie spowolnić czas renderu Twojego filmu, może nawet uniemożliwić Ci podgląd w czasie rzeczywistym Twojego montażu. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak korzystam z Dynamic Linkingu przy montażu w Premiere Pro i After Effects, nie obciążając drastycznie mojego komputera i cały czas czerpiąc przyjemność z montażu. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi, a na tym kanale znajdziesz materiały związane z filmowaniem i motoryzacją. Zaczynamy! Co daje Dynamic Linking i po co się go stosuje? Premiere Pro jest bardzo wszechstronnym narzędziem do montażu wideo, zaczynając od montażu wideo właśnie przez postprodukcję dźwięku, a kończąc na animacjach tekstów i szerokiej gamie efektów wizualnych. Jednak tak wszechstronne narzędzie ma pewne ograniczenia i tworzenie w nim animacji nie jest do końca przyjemne. Znacznie lepiej i wygodniej tworzy się takie animacje w dedykowanym programie After Effects, który jest przystosowany do tworzenia animacji i efektów specjalnych. Jednak przenoszenie plików z Premiere Pro, otwieranie go w After Effects, potem renderowanie i z powrotem przenoszenie go do Premiere Pro znacząco wydłuża cały proces montażu. I dlatego Adobe wpadło na cudowny pomysł i wymyśliło coś takiego jak Dynamic Linking. Dzięki Dynamic Linking możesz zaznaczyć kompozycję w Premiere Pro, jednym kliknięciem otworzyć ją w After Effects, wykonać tam animację i w czasie rzeczywistym zaktualizuje się ona na timeline'ie w Premiere Pro. Bez zbędnego przenoszenia plików, renderowania i niepotrzebnej utraty jakości. Przejdźmy do Premiere Pro. Przygotowałem bardzo prosty projekt, wybrałem dwa ujęcia. Na jednym ujęciu sobie dodamy tekst, wytniemy samochód, a na drugi dodamy tekst, który będzie przyczepiony do elementów w filmie. Zaczynamy od pierwszego ujęcia i wybierzmy sobie jakąś fajną stopklatkę, w której zrobimy tą animację. Na przykład tutaj. I klikamy sobie aparacik. Jeśli nie widzisz tego aparaciku, to jest on schowany, zaraz go muszę rozciągnąć, on jest schowany tu, plus i przeciągasz ten aparat sobie tutaj do dołu i klikasz OK. I teraz tak, klikamy sobie Export Frame, wybierzmy sobie BMW M2, PNG nam wystarczy i wrzucamy sobie go w lokalizację z naszego filmu. To będzie Resources i zróbmy sobie tutaj folder Assets. I klikamy OK. I teraz uruchamiamy sobie tą stopklatkę w Photoshopie. Wystarczy przeciągnąć, żeby się uruchomił. Oczywiście możesz zrobić maskowanie w Premiere Pro, ale będzie to bardzo czasochłonne. W Photoshopie zrobisz to znacznie szybciej. A przy okazji też pokażę Ci, jak podlinkować PSDK. I teraz w lewym panelu klikasz sobie Object Selection Tool. To jest pod literką W. Jeśli nie widzisz tego, to kliknij, przytrzymaj lewy przycisk myszy i wybierz Object Selection Tool. Kliknij w BMK. Ona się automatycznie zaznaczy i w 90% przypadków ta maska będzie wystarczająca do użycia. Klikasz tutaj w przycisk maski i ta maska automatycznie nam się już stworzyła. Więcej nie będę tutaj robił ani poprawiał i teraz klikam, ważne, Ctrl+Shift+S albo wybieram z panelu File, Save As, żeby zapisać w PSDK-u. Zapisujemy PSDK, czyli Photoshop, BMW M2 nam wystarczy. OK. I teraz wracamy do Premiere Pro, tworzymy sobie folder Assets i wrzucamy sobie tutaj PMK. Mamy tylko jedną warstwę, więc klikamy Merge All Layers i wrzucamy sobie ją w to miejsce. I BMK jest już wycięta. I jeszcze tylko sobie zrobimy tutaj tą stopklatkę i zaznaczamy Insert Frame Hold Segment. I dzięki temu mamy stopklatkę i wyciętą BMK. Żeby sprawdzić, czy ona nam się dodała i czy to wszystko działa, wróćmy sobie do Photoshopa i na przykład weźmy pędzel i zróbmy pewną zmianę sobie na masce. Powiedzmy w ten sposób. Zapisz, wracasz do Premiere Pro, schowajmy sobie tą warstwę i jak widzisz, w czasie rzeczywistym ta maska nam się zaktualizowała. Cofnijmy tą zmianę, bo nie potrzebujemy jej i jeszcze raz zapiszmy. Premiere Pro, wracamy i mamy zaktualizowaną maskę. I teraz ja sobie zrobię jeszcze backup. To jest ważne, żeby czasem zrobić sobie backup. Zaznaczamy sobie teraz dwie warstwy, czyli tą wyciętą BMK i tło. Klikamy prawym i Replace with After Effects Composition. I uruchomił nam się After Effects, a pierwsze, o co nas prosi, to o zapisanie projektu. Pamiętaj, żeby zapisać go w lokalizacji, w której trzymasz wszystkie pliki projektów. W naszym przypadku jest to projekt tym tutorialem i zapisuję go sobie jako project 014 motion i jako animację. Zapisuję. Witam w After Effects. Jeżeli pierwszy raz masz do czynienia z After Effects, zapraszam do obejrzenia mojego filmu Kurs
jak zmontować swój pierwszy film w After Effects dla totalnych początkujących, którym krok po kroku omawiam cały interfejs, jak katalogować, jak tworzyć tam projekty, kompozycje i jak zrobić swój pierwszy montaż. Są też tam pliki źródłowe, które udostępniam do zmontowania własnego montażu, więc zachęcam Cię. Ale wróćmy do naszego tutoriala. Po lewej stronie w zakładce Project pojawiły nam się wszystkie zaimportowane pliki z Premiere Pro. I jak widzisz, jest kompozycja, czyli to, co zaznaczyliśmy, stworzyło z tego timeline, kompozycję i są tam pliki takie jak PSDEC z wyciętą BM-ką i tak samo baza, czyli ta stop klatka z BM-ką. Zaznacz sobie je wszystkie i dodaj je do katalogu 01. Podczas montażu z Dynamic Linku i w ogóle jakiegokolwiek montażu bardzo ważna jest organizacja plików, dlatego też od razu zachęcam do stworzenia sobie takiego folderu. Nomenklatura jest dowolna, możesz tu zrobić 01, możesz to nazwać jakoś specjalnie. W moim przypadku będzie to 01. I tak, zrobimy sobie stop klatkę, w której pojawi się tekst, powiększy nam się samochód i pojawi się tło. No i zaczynamy od tego, żeby dodać tło. Klikamy prawym przyciskiem myszy New Solid i dodajemy sobie Black Solid, wybieramy kolor i klikamy OK. I teraz tak, mamy czarną warstwę i teraz, żeby ona się pojawiła, klikamy literkę T, żeby nam się pokazywało opacity. Wszystkie dostępne parametry są po kliknięciu w tego ptaszka. Tutaj masz dostęp do anchor pointa, pozycji, skalowania, rotacji i tak dalej. Ale dzięki skrótowi klawiszowemu T możesz szybko do niego się dostać. I tak, zmniejszamy sobie przezroczystość na 0 i zrobimy sobie animację na 10 klatkach, żeby się pojawiło to tło. I żeby stworzyć animację, klikamy ten stoper i przesuwamy się o 10 klatek do przodu. Ja korzystam ze skrótów klawiszowych z After Effects. Mam kolejny film, w którym udostępniam PDF ze skrótami klawiszowymi. Jak chcesz zobaczyć, w jaki sposób szybko korzystać z After Effectsa, kliknij w ten link i pobierz sobie PDF-a ze skrótami klawiszowymi. Po 10 klatkach robimy sobie 100%, a może nie 100%, bo 100% to będzie za dużo. Zróbmy sobie powiedzmy 50 i zróbmy na przykład mieszanie sobie na screen. Nie na screen, tylko na multiply, żeby on nam się fajniej tutaj mieszał. No i teraz tak, mamy od samego początku bardzo prostą, subtelną animację, w którym pojawia nam się tło. Ale widzę, że jeszcze mamy ruchomą BM-kę, dlatego klikamy sobie prawym przyciskiem myszy w wideo i klikamy Freeze Frame. I dzięki temu mamy stop klatkę stworzoną i film już się nie będzie nam dalej odtwarzał. Bierzemy sobie BM-kę, gdzie ona ma środek ciężkości. Tutaj, po kliknięciu Y albo wybraniu tego narzędzia Anchor Point Tool możesz sobie zmieniać środek ciężkości Twojego pliku. Ja sobie zrobię mniej więcej tutaj i zrobimy tak, że ta BM-ka nam się powiększy, a pod spodem zrobi się napis BMW M2. I żeby to zrobić, klikamy S na skalę, od razu tworzymy animację, dlatego klikam w stoper i dodajemy jeszcze pozycję, bo minimalnie pewnie trzeba będzie przesunąć ten samochód i trzymając Shift i literkę P otworzymy dodatkowy parametr pozycji i tak samo robimy animację. I też zrobimy to na 10 klatkach i subtelnie powiększamy sobie tą BM-kę. Teraz klikając V wybieram sobie narzędzie Selection Tool i minimalnie do góry ją przesuniemy tak, żeby nie odsłoniła nam się pod spodem. I tak samo zaznaczamy keyframe F9, żeby zrobić płynniejszą tą animację. Kolejnym krokiem jest dodanie tekstu i dodamy sobie tekst powiedzmy gdzieś tutaj w tym miejscu. Command T albo wybierasz sobie z paska tutaj na górze narzędzie do tekstu. Robimy sobie pole tekstowe i wpiszemy BMW M2. Tutaj po prawej możemy sobie trzeba zaznaczyć i powiększyć sobie ten tekst. Tak będzie dobrze. Wyśrodkujemy sobie środek ciężkości tej warstwy. To się robi Command Option i Home, ale ja w swoich skrótach klawiszowych zmieniłem to na Command Option. Kropka. Możesz też 2 razy kliknąć w to narzędzie Anchor Point Tool. Przytrzymując Ctrl i 2 razy klikając Anchor Point Tool wyśrodkowujesz sobie punkt ciężkości. No i teraz tak, ten tekst zróbmy, żeby on wychodził zza tej BM-ki i mamy taki komfort, że możemy go schować, bo mamy już wyciętą BM-kę, więc możemy go schować pod spodem. Ja bym go trochę sobie przekręcił, coś takiego zrobił. Ustawmy go jakoś w taki ładny sposób. I dodamy tak, animację na rotację, animację na pozycję i przytrzymuję Shifta. Do rotacji klikam literkę R, a żeby dodać teraz pozycję, klikam Shift i P. Możesz kliknąć samo P, ale wtedy R zniknie. Pozycja i chyba skalę też, więc dodamy też na skalę i wracamy sobie na początek kompozycji i chowamy sobie ten napis pod M2 i jeszcze tylko go trochę zmniejszę
No i tak, on cały czas jest na górze, bo nasza warstwa z tekstem jest na BMC i musimy ją po prostu przesunąć pod tą wyciętą wcześniej PSDQ BMK. Zaznaczam keyframe'y, rotacji nie zrobiłem, ale ustawię na 0, żeby ona tak subtelnie się przekręciła. Zaznaczam wszystkie keyframe'y, klikam F9, żeby ten ruch, ta animacja była płynniejsza i spacja, żeby odtworzyć. Jest ładnie, jest fajnie, ale brakuje motion blura. Żeby dodać motion blura, jeśli tego nie widzisz, to masz tutaj na dole taki przycisk Toggle Switches Modes. Klikamy to i klikamy sobie w te kropeczki, w te takie piłeczki. Motion blur i motion blur tutaj w tych plikach. Do Solida nie ma sensu dodawać. Zwróć uwagę, czy też w Twojej kompozycji te niebieskie piłeczki są niebieskie, czy są szare. Jeśli są szare, to znaczy, że jest wyłączony motion blur. Jeśli są niebieskie, to znaczy, że jest włączony. No i odtwórzmy sobie animację i bardzo fajnie ten motion blur, jak widzisz, nam się tutaj dodał. Jak go wyłączę, no to od razu wszystkie krawędzie stają się ostrzejsze, ale jak włączę motion blura, to on fajnie, tak organicznie wygląda. To mamy tą pierwszą animację zrobioną i teraz zobacz, co się dzieje w Premiere Pro. Od razu w czasie rzeczywistym mamy widoczną całą tą animację. Czyli puszczamy sobie playkę i mamy bardzo fajny reveal. Zróbmy jeszcze animację z powrotem, żebyśmy mieli płynne przejście. I wracamy do After Effectsa i klikam. Zaznaczam keyframe'y, przesuwam się tak samo o 10 klatek, kopiuję i wklejam. Przeciągam jeszcze sobie warstwę, żeby ona mi nie zniknęła, bo jak widzisz, ona mi tu zniknęła wcześniej. Widzę, że tu skala się nie skopiowała i wklejam. I tak samo tutaj. Przechodzę, możesz literkami J i K przesuwać się pomiędzy keyframe'ami. Klikam, przechodzę do następnych, zaznaczam, wklejam. I tak samo zrobimy z tłem i V. I tym samym mamy bardzo szybką, fajną animację. Teraz tutaj pod koniec nam się wyłania BMW M2 napis. To dlatego, że na górze mamy PSDK, którego warstwa się już kończy w tym miejscu, jest ucięta. I teraz trzeba po prostu Option i prawy nawias kwadratowy, żeby uciąć tą warstwę i ona już nie będzie widoczna. Tak samo dla porządku możemy uciąć sobie tą warstwę z Solidem. Zapisujemy i przechodzimy do Premiere Pro i dzięki temu mamy bardzo płynną i fajną animację, którą trzeba pewnie uciąć. O, w tym miejscu. I tu już klasycznie działamy tak jak w After Effects. Play. I mamy bardzo fajną, subtelną animację, którą zrobiliśmy wewnątrz After Effectsa, nie wychodząc praktycznie z Premiere Pro, bo wszystko w czasie rzeczywistym nam się aktualizowało. Przejdźmy sobie do następnego ujęcia i dodajmy sobie taki przyczepiony napis w przestrzeni. No tutaj w Premiere Pro tego się nie da zrobić, dlatego potrzebne jest nam bardziej zaawansowane narzędzie, jakim jest After Effects. Tam bez problemu możesz śledzić ruch na ujęciach i potem do tego przyczepiać element. I teraz tak, będziemy przyczepiać do samochodu na tym ujęciu tekst. Żeby to zrobić, musimy najpierw prześledzić ruch w tym ujęciu. Ja sobie wybrałem ten jeden samochód, ten biały samochód, tego SUV-a. Na 90% jestem przekonany, że to jest Toyota Land Cruiser i byłbym w stanie nawet się założył, dlatego też taki tekst dodamy. Toyota Land Cruiser. I żeby to zrobić, żeby przyczepić ten element, musimy najpierw prześledzić ruch tego samochodu na ujęciu, zapisać te dane, a potem przypiąć je do tekstu. I tutaj mamy takie świetne narzędzie w After Effects, jakim się nazywa Tracker. I to narzędzie znajduje się po prawej stronie w panelu. Jeśli go nie widzisz, wystarczy klikniesz Window i wybierzesz sobie Tracker. Musimy prześledzić ruch, więc wybieramy Track Motion i tutaj pojawia nam się taki mały kwadracik. Ten mały kwadracik odpowiada za to, jaki punkt na tym ujęciu będzie śledzony. Ja sobie przejdę od razu już do tego naszego Land Cruisera. Żeby się poruszać, tak jak widzisz, przybliżam i oddalam sobie ujęcia przecinkiem i kropką, a trzymając spację pojawia się rączka i mogę sobie swobodnie poruszać się po tym ujęciu. Ważne jest, żeby zaczynać na początku tego ujęcia. Dojeżdżam sobie do tego Land Cruisera i zaznaczam sobie punkt kontrastu. Ten mały kwadracik, on cały czas szuka takiego punktu kontrastowego, który Ty wskazałeś. Tutaj w tym małym takim krzyżyku, który się pojawił, to jest punkt, w którym on będzie szukał tego kontrastu. I biały samochód z czarną szybą jest świetnym miejscem do trakowania. I mały kwadracik odpowiada za to, w którym miejscu on będzie śledził i szukał tego punktu. A ten kwadracik większy odpowiada za poszerzenie tego obszaru. Gdyby na przykład kamera ruszyła się trochę mocniej, to on też w tym obszarze szuka tego punktu, który jest zaznaczony w tym mniejszym. No i teraz tak, w idealnym przypadku zrobilibyśmy maksymalnie wielki kwadrat, zaznaczyli ten samochód i maksymalnie wielki ten drugi kwadrat,
ale niestety to bardzo mocno obciąża komputer. Dlatego musimy znaleźć gdzieś taki złoty środek. Im mniejszy jest ten kwadracik, tym mniejszy kawałek obrazka do trakowania i mniejszy wysiłek dla procesora. Dlatego zmniejszam jeden, drugi i zanim zaczniemy trakować, jest jedna bardzo jeszcze ważna opcja, którą musisz zaznaczyć, która też ułatwi Ci pracę z tym narzędziem. I przechodzimy sobie z powrotem po prawej do tego trackera i klikamy Options i tutaj na dole mamy, jeśli pewność trackera jest poniżej jakiegoś określonego procentu, to co ma robić. I wybieramy sobie tutaj Stop Tracking po to, żeby w sytuacji, kiedy on nie będzie pewny, czy na pewno dobry punkt trackuje, żeby to nie było ustawienie Adapt Feature, bo on później w trakcie trackingu będzie gdzieś szukał podobnego innego punktu, no i ten tracking powiedzmy z rogu tej szyby skończy się gdzieś na tyle samochodu albo złapie zupełnie inny samochód. Dlatego bezpiecznie jest robić stop tracking, żeby on się automatycznie zatrzymywał i pewność ustawić na 95%. Dzięki temu za każdym razem jak będzie mniej pewny niż 95%, tracking się zatrzyma i będziesz mógł sprawdzić i upewnić się, czy on na pewno ten dobry punkt szuka. Klikamy OK i tutaj po prawej stronie klikamy playkę, albo możesz robić to klatka po klatce, klikając ten play z kreską. Klikamy play i obserwujemy, czy on dobrze sobie radzi. I jak widać cały czas trzyma. O, zatrzymał się, więc stracił pewność. No i jak widzisz, trochę się przesunął, ale nie na tyle, żeby gdzieś uciekł w zupełnie inne miejsce. I klikamy play dalej. I on dalej sobie skanuje, znowu się zatrzymał, znowu się upewniam, dobrze trzyma. I dalej klikam play. Znowu się zatrzymał i tak aż przeskanujesz całość. O, tutaj pojawiły się jakieś refleksy ze światła, więc tutaj ten kontrast w obrazku trochę się zmniejsza, dlatego tracking jest mniej pewny i się zatrzymał. I ja poprawiam, klikam play i dalej. Tutaj jest bardziej skomplikowane miejsce, dlatego muszę teraz klatka po klatce przejść sobie przez to. Tutaj minimalnie zmienimy. O. I na tym to polega. Jak skończę tracking, to zaraz do Ciebie wrócę. Dobra, tracking skończony. Mamy zapisane wszystkie klatki kluczowe. Jak klikniesz U, no to pojawiają się nam tutaj takie diamenciki dookoła, ale to jest nie wszystko. To są na razie strakowane i zapisane dane na temat tego punktu, który prześledziliśmy. Teraz musimy sobie je gdzieś zapisać. No i tak, można zrobić to na dwa sposoby. Dodać warstwę z tekstem i zapisać tam te dane z pozycji, ale to jest mocno ograniczone, bo potem musimy kombinować, żeby dostosować i fajnie ustawić sobie ten tekst, dlatego skorzystamy z takiego narzędzia jak Null Object. Null Object to jest taka warstwa, która tylko zapisuje dane, ale ani nie wygląda, ani nic nie zmienia w kompozycji, po prostu jest i przechowuje dane. I stworzymy sobie teraz takiego Null Objecta, klikamy prawym New Null Object, zaznaczył nam się Null Object, zapiszemy sobie, że to jest punkt na samochodzie. Wracamy z powrotem do ujęcia, zaznacz sobie to ujęcie z samochodem i klikamy Motion Target, Edit Target i wybieramy sobie tego Null Objecta, czyli punkt na samochodzie. Klikamy OK i teraz klikamy Apply. I dostaliśmy pytanie, czy on ma zapisać wszystkie dane na temat pozycji X i Y. Tak, zapisujemy wszystkie dane X i Y. Teraz zobacz, ten Null Object wygląda jak taki tutaj mały kwadracik i zobacz, że on się porusza dokładnie tak, jak porusza nam się tracker i porusza się razem z naszą Toyotą. No i teraz tak, dodajemy sobie tekst, tak jak już wcześniej, Toyota Land Cruiser. Properties mi się zamknęło, odpalam sobie po prawej stronie, zróbmy sobie wyjustowanie do lewej, podnieśmy trochę spacing i wyłączmy kapitalki. Wyłączmy kapitalki. Co zrobić, żeby teraz przypiąć ten tekst do samochodu? Wystarczy, że złapiesz sobie tutaj tego świderka, przeciągniesz i przyczepisz go do Null Objecta. I to tyle. Zobacz, teraz jak poruszam timeline'em, to ten tekst porusza się tak samo, jak porusza się ta Toyota. No tylko, że to nie jest do końca w tym miejscu, w którym chcieliśmy. Zbliżmy to sobie. Nasza Toyota jest tutaj. I przekręćmy sobie, czyli teraz R, żeby sobie to przekręcić, dostosować. Ja w ogóle w lewym dolnym rogu ustawię środek ciężkości, o tu, żeby ta animacja wyglądała fajnie. Teraz z powrotem wracam V, żeby sobie ustawić. Tutaj mamy nasz samochód. I zrobimy sobie coś takiego. Zmniejszymy ten tekst.
Tak. I już widzę, że będzie nam brakowało kontrastu pod spodem, to dlatego dodamy sobie cień, Drop Shadow. Możesz go dodać sobie z panelu Effects and Controls, Effects and Preset i znaleźć sobie Drop Shadow i przeciągnąć go na pole z tekstem. Ja korzystam z takiej darmowej wtyczki FX Console i dzięki kliknięciu w skrót Ctrl Spacja pojawia mi się takie okienko do wyszukiwania, którym błyskawicznie mogę dodać efekty. No i tak, kontrast się trochę poprawił, więc będzie widoczny ten tekst. No i teraz tak, zanimujmy sobie skalę na 20 klatkach, żeby on się gdzieś pojawił może tu. Raz, dwa. Na 20 klatkach, ale to pojawienie zrobimy się mniej więcej może w tym miejscu. Teraz zaznaczam sobie te klatki i przesuwam tu. F9, żeby ta animacja była taka płynna. Dodaję Motion Blur automatycznie i w którym miejscu będziemy kończyć to ujęcie. No tutaj się już brzydko ucina, dlatego gdzieś to skończymy tu. I tak jak wcześniej kopiuję, wklejam, to było na 20 klatkach, kopiuję i wklejam. A, nie zrobiłem wcześniej. I teraz animacja 0 i jeszcze raz zaznaczam, klikam F9, żeby zrobić Ease In. I to tyle. Teraz wystarczy tylko wrócić do Premiere Pro i zobaczyć, czy stworzyło nam się to tak, jak zrobiliśmy to w After Effects. Dlatego klikam Premiere Pro i jak widzisz, ten tekst nam się pojawia, tak jak to stworzyliśmy w After Effects i jest prześledzony tak, jak to zrobiliśmy. A na przykład, powiedzmy, chcę teraz zrobić sobie kapitalki. No to wracam sobie do After Effectsa, klikam, że chcę jednak kapitalki i w czasie rzeczywistym, jak widzisz, ten tekst od razu się zmienił. Ale jednak kapitalki mi się nie podobają, więc ja wrócę z powrotem do zwykłych liter. To są podstawy korzystania z Dynamic Linking w Premiere Pro. Teraz przejdziemy do dobrych praktyk, tak żeby Twój montaż był cały czas przyjemny, a podgląd płynny. Czasem zdarza się tak, że jakaś kompozycja podlinkowana pod After Effectsa rozłącza się. No i są dwa sposoby, żeby to podłączyć. Pierwsze, możesz znaleźć tą kompozycję w Project panelu, kliknąć sobie prawym i wybrać Link Media. Albo szybszy sposób to jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy i znalezienie Link Media. I automatycznie klikamy sobie Locate i wskazujemy ten plik projektu, który stworzyliśmy na początku przy tworzeniu kompozycji linkowanych przez Dynamic Linka. Czyli w naszym przypadku to było 0.14 Motion. Klikamy OK, automatycznie podłącza nam się ta kompozycja i gotowe. Plik jest na nowo podlinkowany. Jeśli zdarzy się tak, że jakimś cudem zamknąłeś After Effectsa i nie wiesz, jak wrócić do tych plików kompozycji, tych połączonych, no to są dwa sposoby. Pierwszy to jest odnalezienie go w plikach projektów, tam gdzie go znalazłeś i po prostu kliknięcie 2 razy i uruchomienie tego pliku projektu. Drugi, szybszy, to jest zaznaczenie tego podlinkowanego pliku kompozycji i wybranie, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Edit Original i automatycznie uruchomić się After z tym plikiem projektu, który stworzyłeś, który jest podlinkowany do tej kompozycji. A jako dowód wybierzemy sobie teraz M2 i powiedzmy zrobimy psikursor, to jest M3. Zapisuję, Premiere Pro, wracamy i mamy M3, ale cofniemy sobie tą zmianę, żeby potem nie było jakichś dziwnych rzeczy. A teraz najważniejsze, wydajność i szybkość podglądu. Po stworzeniu kilku kompozycji w Premiere Pro, no już ten podgląd nie jest taki płynny, on nie za bardzo chce się odtwarzać w czasie rzeczywistym i jak widzisz, nad tą kompozycją stworzył się taki charakterystyczny czerwony paseczek, który sugeruje to, że ten podgląd nie jest wyrenderowany. No i można zrobić na dwa sposoby. Zaznaczyć sobie ten obszar, kliknąć Enter i wyrenderować go sobie. Jednak minimalne zmiany, choćby nawet na warstwie, która nie jest widoczna, automatycznie wywalają nam ten podgląd i musimy go renderować od nowa i on znowu się zacina. Drugim i rekomendowanym przeze mnie sposobem jest zduplikowanie sobie tej warstwy z Dynamic Linkiem. Trzymasz Alt i sobie go duplikujesz, kliknięcie prawym przyciskiem i wybranie Render and Replace. I co ta funkcjonalność robi? Renderuje kompozycję i automatycznie zapisuje ją w plikach wskazanych. No ja tutaj sugeruję, żeby to były pliki projektów, tam gdzie przechowujesz sobie wszystkie pliki projektu i dodaje ją do kompozycji w Premiere Pro i podmienia ten klip. Dlatego masz już wyrenderowane to, co masz zrobione w After Effects. I odtwarza się to szybciej i płynniej i czas renderu potem całego filmu jest dużo szybszy, bo te najtrudniejsze pliki masz już kawałeczek po kawałeczku wyrenderowane, przez to jest turbo szybciej. No i teraz tak, jaki preset wybrać? No i preset rekomenduję, jeśli to jest kompozycja bez przezroczystości, czyli coś takiego, tak jak ja zrobiłem, to wybieramy tutaj
ProResa 422. To jest bezstratny kodek, który możesz bez problemu eksportować, importować sobie kilkukrotnie i nie martw się o utratę jakości. Kolejny przypadek to jest kodek 444 i jego stosujemy w przypadku przezroczystości, czyli ja na przykład jak tutaj dla tej BM-ki na przykład wyłączyłbym sobie tło, czyli wyłączę sobie to i mamy tylko taką przezroczystość, to i zobacz, teraz ustawię z powrotem tutaj 100%, to w tej sytuacji jestem zmuszony wyrenderować ten podgląd z ProResa 444, bo w tym kodegu zapisuje się przezroczystość. Jeśli w tej sytuacji wybiorę 422, będę miał ciemne tło i samą BM-kę, a to nie jest efekt, którego szukałem, więc wybieram 444 i wskazujemy sobie lokalizację, w której chcemy, żeby to było zapisane. W moim przypadku będzie to Exports i będzie to Animations i klikam Select Folder. Klikam OK i ta animacja mi się renderuje. Pod spodem wyłączam kompozycję z After Effects, czyli tą linkowaną. Tutaj Enable wyłączam i zobacz, podgląd na górze jest żółty, czyli to znaczy, że mamy skaszowany podgląd i możemy w czasie rzeczywistym płynnie sobie przeglądać wszystkie stworzone już animacje. A jeśli chcesz na przykład z powrotem edytować, wrócić do zmian, no to jak naniesiesz sobie teraz zmiany i zróbmy z powrotem, że to będzie M3, zapiszemy, no to już tutaj się nie nanosi, więc musisz pamiętać, żeby wyłączyć tą warstwę. Ja mam skrót Option E na włączanie i wyłączanie klipu. Musisz pamiętać, żeby jeszcze raz powtórzyć ten krok, żeby wyrenderować ten podgląd. Jak widzisz, włączałem drugi, to jest M2, no i musimy powtórzyć ten krok, żeby to zrobić. Ale tutaj nie będziemy powtarzać już tego kroku, bo my chcemy mieć M2, bo to jest M2. Gotowe. Dzięki tym wskazówkom nie tylko wiesz, jak korzystać z Dynamic Linkingu, ale też wiesz, jak zoptymalizować sobie pracę pod kątem wydajności, żeby Twój montaż był przyjemny, a podgląd płynny. Jeśli pojawiły Ci się jakieś pytania bądź pomysł na tutorial, śmiało wrzućcie w komentarzu. To wszystko na dzisiaj. Piąteczka. Na razie. Problems like a bitch want me to solve